Ćwiczenia w autonomii to spekulacja o przyszłych organizacjach społecznych, także życia międzygatunkowego, które nastąpią po zagładzie obecnej cywilizacji w wyniku katastrofy ekologicznej i ekonomicznej. Twórczość Tomasza Kosasza czerpie do twórczości ludowej, do wiedzy aktywistek i aktywistów, do praktyk samodzielnego, autonomicznego organizowania przestrzeni życiowej. To są często bardzo praktyki, które są znane uchodźcom, uchodźczyniom, osobom, które są na peryferiach globalnego kapitalizmu, a takich osób, jak wiem, jest większość. To jest też często wiedza jakby przednowoczesna, która jest na marginesach też ekonomii politycznej głównego nurtu i ekonomii medialnej uwagi. So the exhibition is partly a collaboration with Aniko Laurent, with whom we live together, and we also work together as artists. And the exhibition has two big parts. One is mostly my solo works, which are exhibited a little bit like a fictional anthropology museum, where we can see objects of fictive future tribes, let's say. And the other part is more a personal part, and it's about some kind of auto-anthropology, so we examine our own life basically on the countryside. To nie jest pierwsze spotkanie muzeum z tym artystą. Jego prace były pokazywane co najmniej dwukrotnie na wystawach tematycznych w naszym muzeum. Mamy też w naszej kolekcji i prezentujemy na stałej ekspozycji jedną z bardzo ciekawych prac Tomasza. Także to jest do pewnego stopnia podsumowanie tej dotychczasowej współpracy, a dlatego zwróciliśmy uwagę na tego artystę, ponieważ wydaje nam się, że w bardzo ciekawy sposób kontynuuje pewien etos awangardowy. Etos, który polega na tym, że myśli się o sztuce nie tylko jako przestrzeni eksperymentów formalnych, ale przede wszystkim myśli się o sztuce jako o przestrzeni refleksji społecznej, jako przestrzeni, myśli się o sztuce jako narzędziu, za pomocą którego można przeprowadzić zmianę w myśleniu o rzeczywistości, w myśleniu o świecie. Tomasz Kaszas jest artystą, którego przede wszystkim zajmuje ekologia, radykalna polityka ekologiczna. A mnie najważniejsze w tej wystawie jest to, że to jest taka próba stworzenia warunków dla pracy wyobraźni ekologicznej dla przyszłych mieszkanek i mieszkańców Ziemi. I try to concentrate on what happens on the periphery already today, and because for many people that's the reality, and that will be more and more the reality in the close future.